Dzień dobry moi kochani. Ja właśnie jestem wyszykowana i troszeczkę jeszcze tutaj czekam, bo jeszcze za wcześnie, żeby jechać na pociąg, ale dzisiaj z pracy jeden znajomy idzie na emeryturę wcześniejszą, także wychodzimy wszyscy. A taki lunch, jak to się skończy, to się okaże. Mam nadzieję, że nie skończy się w jakiś szalony sposób. Jak mojego przyjaciela? Co? Tak, mojego przyjaciela. Tak, no, nawet nie będę poruszała twojego przyjaciela. Założyłam na siebie taką zieloną spódnicę. Super to wygląda, może wam pokażę? Tak, więc tak wygląda. Mam taki sweterek na sobie, on jest z Tomiego. Przepiękny jest z wełny i nie z Angory, z alpaki. Z Angory. Z alpaki. Z czegoś. I do tego mam taką spódnicę satynową, ona jest z H&M, taki maxi. I mam też te takie duże buty z Tesco. Tak to wszystko wygląda. A na wierzch założę tą taką ramoneskę, tą taką kurtkę, co kupiłam w Zarze w Benidormie. Tak to będzie wyglądało. Tak, Czesiula, tak. Gdzie on jest? Ty wariatucia, ty! I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we weren't meant to be. Where are you now? You live far away, but just tell me where and I'll come see ya. Zobaczcie, tutaj do nas przyszło w sam raz na śniadanie, bo Radosław robi śniadanko, a tutaj przyszła do nas wolna wyciskarka. I powiem wam, zdecydowałam się na nią tylko i wyłącznie dlatego, że jest właśnie pora roku taka jaka jest i myślę, że będzie dobrze sobie dostarczyć jakiś ekstra witamin. Także bierzemy się za rozpakowanie. Marka, jak widzicie, nazywa się Amchef. Jest to slow juicer, jak widzicie, o takim tutaj właśnie modelu. Inteligentna ochrona, 60 dB głośność, funkcja reverse, czyli zawracania, żeby się rzeczy nie blokowały. I mamy tutaj też ochronę przeciw przegrzaniu się. I ładny szary. Taki nie wiem jaki to szary się nazywa, nie taki wiecie, byle jaki, tylko taki ładny matowy szary. Co, Radzio? Motkowany. Motkowany? No tak wygląda. Tak wygląda, nie? Ale spokój, to będzie jakieś nie wiadomo jakie olbrzymie. W porównaniu z tym, co mieliśmy. Pamiętasz, co mieliśmy sokowirówkę? Ale ogólnie mieliśmy sokowirówkę Philipsa. Pamiętasz, jak to było wykonane? A zobacz, jakie to jest. Kubeczek jeden, chyba na odpadki, a tutaj chyba do soku, bo widzę, że jest kubek. No i mamy tutaj główną część. Fajnie wszystko ładnie zabezpieczone, wypakowane, nie? No, kolor super. Ale słyszysz? Przykleja się od razu do blatu. Będzie fajnie, nie trzeba będzie się martwić, że będzie niestabilne. Mamy wszystko ustawione. Tutaj mam pociętej trochę marchewki. Mam tylko marchewkę i mam jeszcze tutaj gruszkę. Tutaj mam pomarańcze, jakby miała chęci, ale zobaczymy. Tutaj mamy ten dzbanuszek na sok, także on jest o pojemności 600 ml, także stawiam jego tutaj. Tutaj mamy pojemniczek, tak fajnie widać wyrzeźbiony, on jest dopasowany na odpadki. Jakbyście mieli chęci na coś takiego, pod spodem wam zostawiam link na minus 30%, także spoko, tam są najróżniejsze wyciskarki. Ja mam taką najzwyklejszą na początek, bo nawet nie wiem, czy wiecie, czy mi się spodoba, czy będę używała, czy nie. Ranek psioczy, że nie ma tutaj od razu wlewu takiego na całe owoce, całe warzywa, mi to też nie przeszkadza. Otwieramy tutaj tak, zobaczcie, teraz tak się otworzy, jak przyciśniecie to do góry, poszło do góry. Dobra, no co? No ciekawi mnie to. Nie miałam nigdy wyciskarki, ale mam nadzieję, że mi się sprawdzi. U mnie to ogólnie soki właśnie zawsze w takim okresie zimowym. W innym jakoś tak różnie bywa, ale może mi się spodoba i też właśnie zgodziłam się ogólnie na ten juicer z tego względu, że chciałabym zacząć pić wreszcie ten sok z selera. Nie mówię tutaj tak, o, bo mam, naprawdę, zobaczcie, kupiłam. Akurat
będę też na pewno wyciskała. Tutaj mam popychadło i jestem przygotowana na dosyć głośne chodzenie tego, no bo mam marchewkę, czyli coś, co jest takie dosyć twarde. Co, lecimy? Lecimy. Myślałam, że będzie głośno. Patrzcie. Wow! To jest, no jest trochę wilgotne, ale bardzo mało wilgotne. Co to tutaj? Tutaj nam się zbiera soczek, zaraz jego przelejemy, zobaczymy ile tego soku będzie. To jest fajne, to jest podobne do Thermomixa, że widzicie, to Wam dojdzie tylko dotąd, co ma dojść. Nie dotknie Wam tej całej śruby mielącej. Ciekawe ile soku się nazbierało, no trochę. I to jest właśnie fajne w tych wyciskarkach też. Cały błonnik zostanie tutaj, bo on nie ma tej takiej siatki do przesiewania. Dodam pomarańczy, bo chce mi się jeszcze tutaj pomarańczy. Chlupnie czy nie chlupnie? Kubuś, będzie Kubuś. Dobra, dodałam jeszcze 2 pomarańcze, bo tak naprawdę nie mam tu żadnych takich owoców, które są soczyste. Mamy tutaj 2 pomarańcze, 2 gruszki, 5 marchewek i kawałek imbiru tam wrzuciłam. Widzicie, tu o leży. Ładnie wyszło. I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Dobra, moi kochani, wybaczcie, że ja w piżamie, ale ja no niestety chorowałam. Soczek wygląda tak. 5 marchewek, 2 pomarańcze, 2 gruszki i kawałek imbiru. Okay. Tak mi się wydaje, że prawie 1,5 litra, no bo 600 to 1200. No tam w każdym razie zmieniałam. Dobra, zdrowie, zobaczmy. Nie wiem jak ten imbir, czy za dużo tego nie było. Ty no, gładki jest. Gładki? Ja myślałem, że będzie bitów dużo. Pulpi? Myślałam, że też będzie taki pulpowy, bo tam nie ma żadnej siatki. Dobry. Imbiru troszeczkę wyczuwany. Ja w ogóle nie czuję imbiru. Troszeczkę. Ale ja dałam taki mały kawałek jak paznokieć. To nic nie czuję, nie. Ale właśnie o to chodziło na zimę, nie? Żeby właśnie były soki na zimę. Bardzo marchewkę czuć. Tropikana, kurde, powiem Ci. Tropikana? Taki lepszej gatunkowości sok, można powiedzieć. No to jest tylko marchewka tak naprawdę. No tego pomarańcza na tyle marchewki. Ja pamiętam soki marchewkowe i tak nie smakowały. Pyszne to jest. Długo nie piłam własnej roboty soku. Wiecie kiedy ostatnio, takiego z wyciskarki, wiecie kiedy ostatnio piliśmy? Jezu, strasznie wyglądam, no ale mówię, nie czuję się najlepiej. Nie. Ostatnio, mój drogi, piliśmy w Benidormie z tej wyciskarki w sklepie, co się wchodzi i się płaci za wyciskarkę i tam po prostu pomarańcze tak mieli. Także tam ostatnio jedliśmy. No soki mogę polecić, no nie używałam jeszcze. Ci, no zobacz, nie zostaje osad praktycznie żaden. Nie, no jest osad, no bo jest trochę tej takiej pulpy. A zwłaszcza wiesz co ja zrobiłam na koniec? Tą całą pulpę przerzuciłam jeszcze raz. Okay. Bo chciałam zobaczyć, czy będzie soku. Nie. Na początku zaczęło wychodzić, bo na wierzchu były tylko resztki pomarańczy. I zaczęło wychodzić, a później już nawet mi nie chciało mielić. Jeszcze jest. No słodkie. Dlatego trzeba uważać. Właśnie z takimi sokami trzeba uważać. Bardziej ja myślę, że będę tutaj robiła warzywne soki niż owocowe, tylko troszeczkę dodać na jedną osobę, tak jak się je. Jednego pomarańcza, czy jedno jabłko, czy coś takiego, nie? Nie mamy czasami chęci, tak jak ja na przykład teraz chora, nie mam chęci na jedzenie, takie coś, żeby witaminki przemyć. Na szklankę soku to wychodzą 2-3 pomarańcze, a 3 pomarańczy w życiu nie zjesz. No nie, na szklankę soku tutaj akurat nie wyszły 2-3 pomarańcze, tutaj wyszło dużo mniej, tutaj wyszły 2 pomarańcze na ponad litr soku. Ale dlatego pomarańcza, dlatego że tak zrobiłam podwójnie tylko, że 2 pomarańcze i 2 gruszki. I jeszcze bardzo soku zostało. Bardzo dobre. Także spoko. Nie wiedziałam co to będzie, bo cena tego nie jest w ogóle wysoka. Tak jak mówię, pod spodem macie link i 30% zniżki na cokolwiek byście chcieli na stronie kupić. A tam są takie wyciskarki, takie drogie, że ja pierdzielę. No ale ta też sobie super poradziła. No zrobiła robotę. Dobry soczek, naprawdę. Zdróweczko. Moi drodzy, muszę Wam pokazać to jedzenie. Teraz nagrywam ogólnie z dzisiaj. Dzisiaj jest niedziela, 26 października i jeszcze będziecie mieli vlogi sprzed tego czasu, ale chciałam Wam pokazać właśnie jak my z Radkiem, czasami piszecie do nas i się zastanawiacie, jak my tak dużo jemy. No właśnie tak, to jest kolejny dzień. I tyle jedzenia mam tutaj ja, pewnie wszystkiego nie zjem i tyle samo ma Radosław. I zawsze mam na wynos. To jedzenie wczoraj było tak pikantne, że widać po mnie i jeszcze sobie dzisiaj doprawiam.
Świetnie, Jola, świetnie. A jeszcze do tego vloga właśnie, co Wam montowałam, wrzucę dzisiaj, jeszcze to też zobaczycie, super kurteczkę, którą kupiłam w Matalanie. Rzadko kiedy chodzę do Matalana, ale mówiłam Wam, że znajomy w pracy przechodzi na wcześniejszą emeryturę. No i akurat w pracy robimy też mu takie pożegnanie, bo będzie miał ostatnią swoją zmianę i akurat wtedy wypada nasz Halloween w pracy. Także mamy taki dress code, coś takiego jak Beetlejuice. Jak to po polsku się nazywało? Beetlejuice. Beetlejuice też, nie? Beetlejuice. I ja nic nie mam, ale chodzi bardziej o te właśnie takie suknie i takie pierdoły. Ja nic nie mam, także chodziliśmy. Musisz obejrzeć film chyba. Także chodziliśmy i szukaliśmy czegoś takiego. No nic nie znalazłam, ale za to znalazłam taką przepiękną brązową kurteczkę. No przepiękną, zaraz Wam pokażę. I warto jeszcze iść tam, jeżeli coś Wam się spodoba, bo jeśli macie kartę Matalan, to jest 20% zniżki. Wtedy chodzi ona, cała w brązie. Tak, dzisiaj właśnie byłam ubrana, cała w brązie. Zobaczcie, to jest taka kurtka. Ja co prawda wzięłam rozmiar large i nie wiem, czy dobrze zrobiłam, ale no moje tutaj rzeczy płuca, że tak powiem. Chyba nie było innego wyjścia. Już Was trochę obniżę. Patrzcie. O, co? Pokaż piwo! Pokaż! To sok jabłkowy Och, leju! z nowego wyciskacza jabłek. Tydzień czasu wyciskam. No, powiem Wam, że wyciskarka sprawdza się mega. Tutaj w tym filmie macie tą wyciskarkę, ale o tym już temat zakończony chwilowo. Albo jeżeli macie jakieś fajne przepisy na jakieś dobre soki z wyciskarki, dajcie znać. Ale zobaczcie, to jest ta kurtka. Jeszcze bardziej Was tutaj obniżę, żebyście zobaczyli jej długość. Ona praktycznie sięga mi... Ej, ta nie jest taka długa. To jest taka długa jak w sklepie, Radziu? Nie, to jest krótsza, mówiłem Ci. Au, ale to jest też Elka. Nie wiem. Nie, no to jest ta sama. Okay. To samo, no co mówisz? I już Wam pokazuję, co tutaj w niej jest fajne. Mamy tutaj podszewkę, no trochę ta większa jeszcze mi się wydaje. Mamy tutaj taką jedną kurteczkę pod spodem zapinaną, że można to sobie nosić tak. Trochę Was podwyżę może. Że można to sobie nosić, wiecie, niby rozpięte, ale zapięte. I tutaj nic Wam nie... Ale ta jest dużo większa niż tamta Elka pierwsza, co mierzyłam. Nie. No, ale czuję się dużo większa. Nie wiem, czy nie będę musiała skoczyć. Tutaj oczywiście jest sztuczne światło, także nie będziecie widzieli, jak to wygląda. I tutaj też są na to, widzicie, na zatrzaski też ta kurtka jest. Ma kieszenie, super kieszenie. Długość, jak widzicie, jest taka... Kurde, no nie wiem, jaka ta długość jest. Za kolano do połowy łydki. Ale taką jedną Elkę mierzyłam już właśnie w sklepie i mi się wydawało, że ona była praktycznie do ziemi. Ale to też jest odpowiednia długość. I kaptur. Wiem, że to jest duża kurtka, wiecie, to nie jest nic fajnego, ale patrzcie na ten kaptur. Nie ma dla mnie nic lepszego niż taki porządny kaptur w zimę. Tutaj też sobie można tak wysoko zapiąć tą szyję. Na szalik jest miejsce. Kaptur można sobie ściągnąć. No rewelacja. My lecimy. A ja wiem, co Ty miałeś zapytać u siebie wczoraj w filmie. Co? Co Ci polecają widzowie zjeść we Wrocławiu? No, mało ludzi z Polski ogląda. Dużo. No nie poleciłeś. I właśnie to jest taka kurtka. No powiem Wam, że rewelacja. Ale co jest tutaj najlepsze, to, że normalna cena tej kurtki nie jest, absolutnie nie jest droga. To jest tylko 50 funtów, ale no nie, będę musiała chyba iść wrzucić inną. No ta jest olbrzymia. Ja chyba wzięłam XL. To jest chyba XL. Coś mi tutaj ona jest... No nie, no Elka. Ale zobaczcie. To jest cena 50 funtów, ale jeżeli posiadacie kartę Matalana, to akurat dzisiaj, tak jak Wam mówiłam, no dzisiaj to oglądacie, dzisiaj w niedzielę, jest minus 20%, czyli ja za tą kurtkę zapłaciłam 40 funtów. To jest bardzo dobra cena, nie? 40 funtów. Wy no, nie kupicie kurtki za 40 funtów. W lumpeksach są kurtki za 40 funtów. I tak jak widzicie, tutaj są... To jest poliester, nie będziemy się oszukiwać, ale tak jak widzicie, to jest ekstra grzanie. I ja mam jedną taką czarną kurtkę właśnie z Matalana, którą kupiłam 2 lata temu. I to jest najcieplejsza kurtka, jaką miałam. No i teraz kupiłam ten brązik. No tutaj wygląda na chłodny, ale to jest taki piękny, cieplutki brązik. Taki jak ja powinnam nosić. Ale jeszcze Wam coś pokażę, co jeszcze kupiłam. Tyle, że to już kupiłam w B&M. Zobaczcie, jaka poduszka. Radek ją ogólnie zauważył. Powiedział, jaka tam ładna poduszka leżała. To już ja wiem, że to już są święta. Ja jeszcze nawet plakatów na jesień nie zmieniłam, ale to na święta do sypialni pójdzie. Ja w sypialni jedyne co robię, to zmieniam plakaty. No i będę miała taką jedną poduszkę na łóżku. Na białej pościeli lub na nie wiem jakiej pościeli. To wydaje mi się,
że to będzie wyglądało przepięknie. Cena w B&M teraz też zamiast 12 funtów kosztowała ona 8. Uwierzcie mi na słowo, że wczoraj za taką poduszką patrzyłam w H&M, bo są też podobne i kosztują chyba 12 funtów. I byłam bardzo bliska kupna jej, ale później powiedziałam nie. Ale jak tą zobaczyłam na żywo, co prawda tutaj nie ma nigdzie zamka, jej się nie otworzy, niestety. Nie wypierze się jej też, no ale jak ona mi będzie leżała w sypialni, no to co mi się tam w niej pobrudzi? Nic. Także taka poduszeczka. Dobra, moi kochani, kończę tego vloga, a wy jego jeszcze dzisiaj za chwilę obejrzycie. Mam nadzieję, że jesteście cali, zdrowi, że miło spędzacie niedzielę, że jesteście gotowi na kolejny tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie, miłej niedzieli i zostawcie coś po sobie w komentarzu. Buziaki. Pa!